Witajcie w moim pierwszym w życiu filmiku na YouTubie. Ja nazywam się Martyna i od 2 lat mieszkam w Kopenhadze. W sierpniu tego roku obchodziłam moją 2. rocznicę, odkąd się tutaj przeprowadziłam i stwierdziłam, że jest to idealny czas, żeby zacząć mój kanał na YouTubie i opowiedzieć Wam trochę o mojej historii i moich przemyśleniach. Ja na social mediach jestem już dosyć długi czas. Możecie znaleźć mnie na Instagramie, na TikToku, więc zachęcam do zaobserwowania. Tam dodaję więcej zdjęć mojego życia z Kopenhagi i ogólnie update'uję, co się u mnie na bieżąco dzieje. Ja nie mogę uwierzyć, że w końcu to robię, ale też mnie to nie zaskakuje, bo jakby to w głowie miałam już przez jakiś czas. Zauważyłam, że YouTube ma swój comeback, więc wiedziałam, że w pewnym momencie też na to wskoczę. Ja czasami dużo mówię albo myślę, ale nie podejmuję akcji i tego lata też stwierdziłam, że muszę to zmienić i muszę w końcu zacząć działać i nie myśleć o tym, czy to wyjdzie, czy nie, albo po prostu just do it. Ja się kilka dni temu spotkałam z kumpelem, ona też mi powiedziała, że zaczyna YouTube'a i miałam takie, okej, jak ona zaczyna, no to ja też zaczynam. Strasznie mnie to zmotywowało i też uważam, że lepszego czasu nie będzie teraz albo nigdy, bo ja w tym momencie nie pracuję, mam miesiąc taki jakby wolny, gdzie nigdzie nie jestem zatrudniona i mogę skupić się na swoich rzeczach. Będę się też przeprowadzać, więc jakby jest o czym opowiadać. Jakby nie wiedziałam, czy mam to robić po angielsku czy po polsku, ale stwierdziłam, że może lepiej w swoim języku. Ja też mam trochę obserwatorów z Polski, wiem, że dużo osób chce się przeprowadzić do Danii, do Kopenhagi, więc mam nadzieję, że kogoś zainspiruje. Ja zawsze oglądałam vlogi Sary z LA i strasznie mnie inspirowała i mówię, no w sumie nawet fajnie, że ona tak po polsku o tym opowiada, więc no. Sara była moją inspiracją. Myślę, że celem tego kanału będzie pokazywanie mojego życia za granicą, ale bardzo też bym się chciała skupić na tym aspekcie samorozwojowym. Uważam, że właśnie to wychodzenie ze strefy komfortu, poznawanie siebie i adaptowanie się w nowym miejscu jest mega ciekawe i ten cały proces jest bardzo też jakby złożony i chcę to pokazać na moim przykładzie. Ja od zawsze wiedziałam, że ja chcę mieszkać za granicą i wiedziałam, że to się stanie, tylko była kwestia czasu, kiedy i jak. Jak skończyłam liceum, to już to gdzieś tam w mojej głowie było. Rozważałam trochę tę opcję, ale ja też za bardzo nie znałam ludzi, którzy to zrobili. I moja mama też się strasznie bała, bo to nie było wtedy takie popularne. No wiecie, jakby nikt nie robił gapierów i tak dalej. Teraz może już więcej osób się na to decyduje. Ale no jak ja skończyłam liceum, to jakby ja nikogo nie znałam. Okej, dobra, może kilka osób, ale to naprawdę były takie mega wyjątki. Moja mama mi powiedziała, że mam najpierw skończyć licencjat i potem mogę robić co chcę. No i tak też zrobiłam. Ja się zawsze interesowałam językami, też za bardzo tak nie wiedziałam, co ja chcę robić. Stwierdziłam, że może zacznę studiować języki. Angielski czy tam niemiecki był trochę dla mnie taki nudny i chciałam coś bardziej niszowego. Skandynawskie języki w 2017 roku były dosyć popularne i stwierdziłam, że no dobra, pójdę w to. Dosyć też ciężko było się dostać, bo naprawdę w tamtym roku nie wiem, co się stało, ale po prostu wszyscy się nagle chcieli uczyć czy tam szwedzkiego, norweskiego i tak dalej. Ja się dostałam na duński, no więc ma sens, dlaczego jestem teraz w Danii. No ja właśnie studiowałam skandynawistykę z językiem duńskim i byłam tu też w Kopenhadze kilka razy na kursach językowych i za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżałam, to mi się to miasto mega podobało i tak sobie pomyślałam, że okej, dobra, to tu się przeprowadzam. I skończyłam studia. No więc jak ja ukończyłam ten kierunek w Polsce, to stwierdziłam, że teraz już jest czas, żeby się przeprowadzić. Magisterki nie chcę robić, nie chcę marnować kolejnych 2 lat, bo wiem, że to nie ma sensu, to nie jest to, co ja w życiu chcę. Więc stwierdziłam, że przeprowadzam się. Znalazłam sobie kierunek w Danii, który mnie interesował. Niestety do Kopenhagi mi się nie udało dostać na ten kierunek, ale udało mi się w takim innym mieście na Jutlandii i studiowałam w takiej szkole designu i biznesu i byłam tam 2 lata. To był taki trochę inny kierunek, to nie był licencjat, ale no ja tego nie kontynuowałam, bo mówię, dobra, po 2 latach już jest czas, żeby się przeprowadzić do tej Kopenhagi. Udało mi się zdobyć pracę, no i tak się tutaj znalazłam, więc tak jak wspomniałam, ja już w Kopenhadze żyję 2 lata, w Danii 4 lata. No mi się bardzo dobrze tutaj żyje, jest komfortowo, warunki życia są bardzo wysokie, jest to takie bardzo spokojne też życie i
bez stresu. No więc ja tu czuję się dosyć bezpiecznie i komfortowo. Dużo osób, które gdzieś tam poznałam też, nie wiem, w trakcie praktyk w Kopenhadze, przeprowadza się tu też wkrótce albo planuje, więc to jest też właśnie takie fajne, że mieć swoich znajomych w jednym mieście. No i wiadomo, że nie było na początku łatwo, ale myślę, że teraz już tak powoli się tutaj zadamawiam. Ja nie wiem, o co teraz chodzi, ale naprawdę dużo osób chce się tutaj przeprowadzić. To miasto znowu ma jakiś... jest takie bardzo zhypowane, czy jak to się mówi. Mi język duński na pewno bardzo pomógł w życiu codziennym i w znalezieniu pracy. Gdybym nie znała duńskiego, byłoby na pewno trudniej i konkurencja byłaby też znacznie większa, bo jednak no, nie jest aż tak dużo miejsc pracy, które przyjmują ludzi bez języka. Ale ja też właśnie pracowałam dla duńskiej marki, dosyć takiej znanej, więc z chęcią Wam opowiem, jak to wyglądało, jeśli jesteście zainteresowani. Też jakby Dania jest znana z tego właśnie takiego balansu między pracą a życiem prywatnym, więc myślę, że to jest też właśnie taki ciekawy aspekt, o którym mogę opowiedzieć. Teraz też Kopenhaga mi się dosyć taka mała wydaje, szczerze mówiąc, bo no jakieś największe miasto to nie jest, ale no jest mega cozy. Ja też lubię w ogóle próbować różnych rzeczy i chciałabym też mieszkać jeszcze w jakichś innych miastach, tak dla porównania. Jeśli chodzi o mieszkanie na dłuższą metę, to Kopenhaga jest świetna. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego, co powiedziałam w tym filmiku, to dajcie znać w komentarzach. Może kolejny filmik to będzie właśnie taki Q&A, gdzie odpowiadam na te pytania. Ten filmik planowałam zrobić taki krótszy i po prostu zrobimy drugą część w następnym filmiku. No, mam nadzieję, że Wam się podobało i lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym filmiku.